zapewne jestem jedynym albo jednym z niewielu recenzentów na polskim YouTubie, którzy pamiętają premierę w polskiej telewizji serialu Shogun z Richardem Chamberlainem oraz Toshiro Mifune w rolach głównych. To był 1985 rok, ale to była zamierzchła przeszłość. Co prawda do niej dzisiaj wrócę troszeczkę. Nowy serial, bardzo, bardzo nowy, Shogun w Stanach i w ogóle wyprodukowany przez Hulu. W Polsce jest możliwość obejrzenia go na Disney+. Ja też w Irlandii obejrzałem sobie go na Disney+. I tak zastanawiałem się, bo tak, to ty drogi widzu, skłoniłeś mnie do tego, żeby ten serial obejrzeć, bo mówiliście, stary, obejrij, sprawdź, rzeczywiście po pierwszym odcinku jest dobrze, więc skłoniłem się, obejrzę sobie ten serial, no i jestem akurat po 10 odcinkach tegoż serialu i muszę powiedzieć, że podoba mi się to jak najbardziej. Fabuła, nie będę opowiadać całej, tylko zarysuję. Mamy naszego pilota, Johna Blackthorna, który, no niestety, jego statek rozbija się u wybrzeży Japonii i wraz ze swoją załogą trafia do, no powiedzmy, do więzienia, można byłoby powiedzieć, japońskiego. I tutaj właśnie zaczyna się jego przygoda, jego spotkanie z Toranagą, jego spotkanie z Mariko i tak dalej. Oczywiście wszelkiego rodzaju zagrywki, rozgrywki polityczne tutaj mają miejsce. Wszystko się miesza, na to wszystko jak najbardziej wchodzą księża, którzy, no, portugalscy zakonnicy próbują swoje ugrywać i tak dalej. Nie będę więcej rzeczywiście zdradzał. I jak już mówiłem wcześniej, serial, a właściwie mini serial, to tylko i wyłącznie 10 odcinków i tak się zastanawiałem, jak ten film, jak ten serial zostanie ukazany, no bo zacznę od rzeczy, które mi się bardzo podobają, czyli film, ciągle mówię film, serial. Serial jest naprawdę pięknie zrobiony, bo trzeba przyznać, że te lokalizacje, które wybrano na potrzeby tejże produkcji, to jest coś pięknego. To rzeczywiście jest niesamowita sprawa. To jest rzeczywiście cymys, można byłoby rzec. Już tak samo jest, jeżeli chodzi o Japonię. Ja ogólnie lubię te klimaty właśnie feudalnej Japonii. Rzeczywiście wygląda wszystko bardzo pięknie, a tutaj to widać, że jest wycyzelowane i no nie tylko mówimy oczywiście o samurajach, o różnego rodzaju mistrzach, czy o shinobi, którzy się pojawiają. Myślałem co prawda, że to raczej użyją słowa ninja, ale to jednak shinobi takie jest, a ja pamiętam taką grę również z dawien rzeczywiście dawna, więc pod względem wizualnym ten serial naprawdę jest zrobiony pięknie, bo no nie, w tym momencie mówiłem troszeczkę o kostiumach, ale jeżeli tylko i wyłącznie weźmiemy pod uwagę na przykład odwzorowanie tych wszelkiego rodzaju budynków i czasów, które miały oczywiście miejsce, no to jest to coś pięknego. Fabuła. Tutaj miałem zagwozdkę, ponieważ ten serial jest na podstawie książki Jamesa Clavella, oczywiście pod tytułem Shogun, która to książka, no bohaterowie pojawiający się w niej, to byli wzorowani na prawdziwych postaciach. Proszę bardzo, możesz zobaczyć, wielu rzeczywiście jest. John Blackthorn to William Adams, Ferriera to Hataro Nerati i tak dalej. Nie będę oczywiście wymieniał wszystkich. I zastanawiałem się, czy potraktują to właśnie dosłownie, czy to na zasadzie na podstawie książki. A gdzieś to mamy jakąś, powiedzmy, książkę, zarys będzie tylko i wyłącznie, a historia będzie sobie tylko i wyłącznie. Nie interesuje nas, jak to poprowadził Clavel. My zrobimy to w swoim stylu, bo wiadomo, że teraz jeżeli robimy serial i jest sukces, no to będziemy kręcić drugi, trzeci sezon, czwarty, piąty, aż rzeczywiście nasz chciałoby się powiedzieć pilot będzie miał 128 tysięcy lat, no i rzeczywiście cały czas będzie tam jakoś sobie śmigał. Niekoniecznie w tym momencie. Ten serial jest zbudowany na relacjach, bo oczywiście wszystko, albo prawie wszystko kręci się wokół Blackthorna, który jest tutaj główny, no ale mamy naszego lorda Toranagę, który no nie ma łatwo, nie ma lekko rzeczywiście, bo czyhają na jego życie z prawa i z lewa. Tutaj rzeczywiście zagrywki polityczne to jest coś pięknego w tym filmie. Jeżeli było ci dane zobaczyć chociażby Grę o Tron, to możesz domyślać się, czego tutaj się spodziewać, bo jest rzeczywiście grubo. Polityka wcina się wszędzie, trup ściele się gęsto. No, samurajowie, wiadomo, jacy byli, niekoniecznie mieli ochotę sobie rozmawiać, raczej szybciej sięgali po miecz. I tutaj mamy mnóstwo właśnie relacji. Toranaga, a także Blackthorn to jest coś, co mi się bardzo podoba.
bo rzeczywiście, no serial, jak mówiłem, krótki, tylko 10 odcinków, ale ważne jest to, jak to się rozwija, no bo trudno darmo, film jest teoretycznie oczywiście, głównie posługujemy się japońskim, jak najbardziej, no i portugalskim, aczkolwiek ten portugalski na potrzeby serialu został zamieniony na angielski. Ktoś by mógł powiedzieć, ale mi się to nie podoba, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, bo więcej, a na pewno dużo osób mówi po portugalsku, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile osób z Ameryki Południowej, bo oczywiście tam jest poza Portugalią ten język bardzo popularny, ma dostęp do platform streamingowych i tak dalej, no nie czarujmy się, wiadomo, że twórcy muszą, a właściwie platformy streamingowe muszą sobie oczywiście zdawać z tego sprawę, kto to będzie oglądał, więc jest troszeczkę łatwiej i posługujemy, a poza tym w tamtych czasach portugalski to był język dosyć, można powiedzieć, urzędowy niemalże w całym świecie, tym jeszcze nieodkrytym, ale to już jest długo, tutaj sprawdzałem sobie na IMDb wcześniej i ciekawostek na temat nazw, na temat funkcji jest całe mnóstwo, ale nie będę Cię zanudzał, bo akurat nie potrzeba. Więc ta relacja ich jest rzeczywiście bardzo dobra i bardzo ważna. Nie tylko oczywiście z Toranagą, ale z Mariko. Cudowna, naprawdę cudowna rola, rzeczywiście świetna rola Anny Sawaj. I jeżeli zastanawiasz się, skąd możesz ją kojarzyć, bo to oczywiście nie jest jej pierwsza rola, no to możesz chociażby ją kojarzyć z serialu Monarch Legacy of Monsters, dostępny w tym momencie bodajże na Apple Plus TV, a także z filmu 9 Szybkich i Wściekłych. Tam się wcielała w Elle, no i oczywiście wiele jeszcze innych ról. I ta relacja jest kluczowa dla całego serialu, bo zaczynają oczywiście jako barbarzyńca, jak to ładnie nazywają. Ona jest tłumaczką, ponieważ przeszła na katolicyzm i zna portugalski, no oczywiście on się w tym języku posługuje, więc ona wszystko mu tłumaczy, ale wiadomo, że nie od razu Blackthorn opanował język, więc troszeczkę mu to zajęło, więc przechodzimy od bycia osoba do tłumaczenia, niech tak będzie, i rzeczywiście ta relacja ich się zmienia. Ona jest rzeczywiście ciekawsza. Można byłoby powiedzieć bodajże po pierwszym czy tam drugim odcinku, że jest nawet intymna. I to widać rośnie jak najbardziej. I podobało mi się to, że na wielu płaszczyznach ten serial działa. No bo oczywiście ja w tym momencie mówię o dwóch osobach, ale tych relacji jest dużo więcej. Między innymi jeszcze Yabushige w tej roli Tamanozu Asano. Rzeczywiście świetna rola. To jest wasal, podwładny, powiedzmy, Toranagi, niech tak będzie. Oczywiście wiem, że ja to opowiadam w wielkim skrócie, no ale akurat rzeczywiście tak to wygląda. Staram się tę nomenklaturę japońską troszeczkę tutaj wrzucać i te relacje to rzeczywiście jest świetna sprawa, tak gdzieś do 6 odcinka. Później myślałem między innymi relacja Blackthorna z Toranagą, ponieważ Blackthorn ma duży wpływ rzeczywiście może nie na poczynania, na to, co robi Toranaga, ale rzeczywiście na jego życie, nomen omen, ratując mu właśnie życie i wpływając na pewne wydarzenia, ale nie chodzi mi o aspekt polityczny, tu jest całkowicie o co innego chodzi, ale tak gdzieś mnie właśnie koło 6 odcinka stop jest. Dziękuję bardzo i ta relacja ich się nie rozwija. Zatrzymujemy się, okazuje się, tam dzieją się oczywiście cały czas rzeczy, dzieją się pewnego rodzaju wydarzenia, ale na dobrą sprawę, wiesz, przypomina to wyścig żółwia i królika, gdzie niby 2 kroki do przodu, ale 3 znowuż w tył i jakoś tak to rzeczywiście niekoniecznie jest dobrze zrobione i mi się wydaje, że ta druga połówka tego miniserialu jest słabsza niż 1, bo jak dla mnie po takim serialu, można powiedzieć, spodziewamy się troszeczkę mniej politykowania, ale wiadomo, to musiało się jak najbardziej tutaj pojawić. Może zabrakło mi też trochę scen batalistycznych, bo kiedy mamy, powiedzmy, kiedy już dochodzi, a tego tutaj jest dosyć sporo, jakieś tam bijatyki, bójki i w ogóle, to z takich scen stricte batalistycznych nie ma zbyt wiele. Jeżeli już jest na przykład, to mamy opowiadane, to mi przypomina polski film, jak kiedyś Jacek Braciak opowiadał
Nie, że no pamiętasz, jak tam my siedzieliśmy w okopach i to jest słychać, że coś tam się dzieje, ale nic nie widać. I właśnie w wielu aspektach jest tutaj ukazane w ten sposób, że ty pamiętasz i oni opowiadają sobie i oni mówią, jak to było albo jak to może być. No i rzeczywiście to wszystko mamy opowiadane i w tym momencie nasza wyobraźnia sobie musi to dopracować. Nie mówię, że to powinno być co każdy odcinek, ale tak powiedzmy ze 2-3 takie konkretne rzeczywiście sceny batalistyczne byłoby dobrze, żeby się pojawiły. No ja wiem, że tutaj ktoś mi zaraz powie, ale spokojnie, przecież jest bitwa z młodym Toranagą, jest tam jedna, druga, trzecia, są armaty i tak dalej, i tak dalej. Zgodzę się jak najbardziej, ale mi się wydaje, że byłoby ciekawie, gdyby się pojawiło jeszcze więcej rzeczywiście fajnych relacji. Więc akurat tutaj powiedziałem relacji, miałem powiedzieć oczywiście bitew, już się przejęzyczyłem, ale rzeczywiście tutaj jest dobrze. No aktorsko mi się ten film rewelacyjnie oglądało, bardzo rzeczywiście kupuję to, tym bardziej, że wiele osób, które tutaj się pojawiają w tym serialu, nie spotykają się po raz pierwszy, bo wspomniany już wcześniej Yabushinge, w tej roli oczywiście Tabanozu Asano oraz Hiroyuki Sanada, który grał Toranagę. Panowie spotkali się wcześniej między innymi w filmie Mortal Kombat, tym sprzed kilku lat. Odpowiednio Asano wcielał się w Lorda Raidena, tak zgadza się, a Hiroyuki Sanada, czyli nasz Lord Toranaga, wcielał się w Hanzo Hasashiego, no a także też, niech będzie, w Skorpiona, więc rzeczywiście tak to było. A Anna Sawai i bodajże Hiroyuki Sanada wystąpili razem w Monarch Legacy of Monsters, więc rzeczywiście to się wszystko zgadza, to się rzeczywiście wszystko przenika, te role się cały czas pojawiają tak, a nie inaczej. No w tym momencie widzę, patrzę tutaj, sprawdzam sobie IMDb, no ale jak najbardziej ona spotkała się z kilkoma innymi aktorami i tak samo no, są to osoby, które gdzieś tam występowały już wcześniej w Marvelu, jakimś kinie akcji, więc nie są to ludzie, którzy pierwszy raz trafili na plan i to rzeczywiście czuć, bo jak patrzyłem na tego Lorda Toranagę, no to rzeczywiście po nim było bardzo trudno wywnioskować, czy on w tym momencie ma ochotę, że tak powiem, napić się sake, czy on w tym momencie zażyczy sobie, żeby jego wasal popełnił seppuku, bo to jest osoba potworna, można byłoby tak rzec, bo niby ktoś mi powie, ale spokojnie, przecież w tym serialu nie on jest antagonistą jest Ishido Kazunari, w tej roli taki Hirohira, no i rzeczywiście tak jest, ale tutaj jest dużo rzeczy rozgrywanych, że tak powiem, po drugiej stronie, tak? No, gdzieś tam na zapleczu od kurtyny mnóstwo jest niedopowiedzeń, mnóstwo jest osób, które chyba uwielbiają grać w szachy, 3 ruchy do przodu, my już wiemy, co możemy zrobić i tak dalej, i tak dalej. O tym się na przykład dowiadujemy, że coś się dzieje, załóżmy, w 7 odcinku, po czym w 10 odcinku na przykład dowiadujemy się, ale to, co się wydarzyło w 7 odcinku, było zaplanowane, bo to miało spowodować, że to, co będzie w 8 odcinku, sprokuruje 9 odcinek i tak dalej, więc rzeczywiście trzeba ten serial oglądać uważnie. No niestety mój japoński, delikatnie mówiąc, jest bardzo słaby, bo ja po japońsku to potrafię co najwyżej powiedzieć Gojira, Tokio albo Sake i dziękuję bardzo, więc oglądałem wersję z lektorem. Jeżeli na przykład znasz japoński albo oglądałeś inną wersję, daj znać jak Ci się to rzeczywiście podobało, czy to było piękne. Też mi się wydaje, że postać Lady Oshiba, Oshiba właściwie powinien powiedzieć, troszeczkę niewykorzystana, bo niby mamy władcę marionetę, jak niby właśnie taką osobą ona jest, która pociąga za sznurki, niby jest wielkim złolem, można powiedzieć, Big Bad Wolf, a tutaj się nagle okazuje, że nie do końca to, co wiemy, to nomen omen wiemy, bo rzeczywiście ten serial, mocą jego jest oprócz wizualiów fakt, że twórcy nam nie dają to, czego my oczekujemy, tylko to, co powinniśmy dostać. Widać, że są wierni bardzo, bardzo książce, bo też w jednym z wywiadów Variety na przykład zapytało ich, dobrze, jest serial, świetnie, wielki sukces, ogromnie potężnie dobre oceny, bo to niezależnie, czy mówimy o
o Rotten Tomatoes czy o Filmwebie, przynajmniej ocena 9 na 10 jest tam w tych wszystkich platformach. Rzeczywiście mnóstwo przychylnych recenzji. Czy będzie drugi sezon, pytali. A ani na to. Właśnie, to nam się spodobało w tej książce, że historia jest zamknięta. To jest tylko i wyłącznie pierwszy i jedyny sezon. Więcej nie będzie. Więc niestety Cosmo Jarvis w roli Johna Blackthorna nie powróci. Bardzo mi przykro. Aczkolwiek kiedy patrzyłem na niego, to widziałem naprawdę Richarda Chamberlaina i no wiadomo, że trzeba porównywać nie trzeba, ale można porównywać do oryginału, który tam gdzieś rzeczywiście zostawia pamięć i jest odłożony w serduszko. No w końcu wtedy miałem podejrzewam 6 lat, jak była emisja w telewizji, a oglądałem, bo wszyscy oglądali, gdyż nie było nic innego i rzeczywiście kiedyś taka produkcja pojawiała, no przecież wtedy ten serial z Chamberlainem był z 80 roku, czyli z 5-letnim opóźnieniem, no ale dla nas to było coś pięknego, coś niesamowitego. Jeżeli jesteś osobą, która oglądała serial z Chamberlainem, napisz mi w komentarzu, bo jestem ciekaw, jak to wyglądało. Na pewno bardzo dobre, naprawdę rewelacyjne są osoby, które teraz widzisz, a to są wspierający, więc jeżeli masz ochotę zostać taką osobą, tym, które już mnie wspierają, bardzo dziękuję, to w opisie, a także w przypiętym komentarzu masz link do kanału, możesz sprawdzić, jak to się je, jak wygląda z tymi wspierającymi. Byłoby mi niezmiernie miło. Ale czy Shogun to jest serial idealny? Tak się zastanawiałem, bo rzeczywiście wiele tych seriali już w swoim życiu widziałem i muszę powiedzieć, że do serialu idealnego brakuje mu naprawdę niewiele. Może kilka rzeczy, które można byłoby zmienić i byłoby dobre, bo wizualnie on jest naprawdę piękny. Nawet zastanawiałem się, mówię, pamiętam, że oni właśnie mieli wygolone głowy, ale czemu oni mieli wygolone głowy? No i okazało się, że to jest specjalnie na potrzeby bitew, na potrzeby zbroi, gdyż wtedy hełm mi się wydaje, lepiej leży i tak dalej, to jest cała technologia. W ogóle była scena i to jest moja chyba ulubiona w całym filmie, scena parzenia, cała ceremonia parzenia herbaty, a ja jako wielki zwolennik herbaty byłem tą ceremonią bardzo zbudowany, więc mamy bardzo ciekawie zbudowane relacje. Oczywiście wszystko kręci się wokół Blackthorna. Mamy kilka filarów, no między innymi oczywiście Toranaga, Mariko Toda, jak już tutaj mówiłem wcześniej, Yabushingę, kilka pomniejszych postaci oczywiście, bo mamy głównego złola, czyli Ishido Kazunari, a właściwie Kazunari Ishido, nie, dobrze, jakoś tak, bo to się pozmieniało, najpierw było imię, potem było nazwisko, a potem pozmieniano i rzeczywiście kilka pomniejszych osób, tutaj się dzieje to, tamto, tutaj jest cała ta otoczka z księżmi, intryga i tak dalej, więc muszę powiedzieć, że ten serial to jest jeden z najlepszych, jakie miałem okazję zobaczyć w ciągu ostatnich 2 dekad. Więc rzeczywiście polecam Tobie ten serial, bo jest to coś pięknego. Moja ocena na Filmwebie sobie możesz spokojnie znaleźć, zobaczyć jaka tam jest wstawiona i bardzo żałuję, że nie dostaniemy drugiego sezonu. Chociaż z drugiej strony nigdy nie mów nigdy, bo też reżyser przecież Jokera powiedział, nie, to jest tylko i wyłącznie jeden film, a niedługo dostaniemy 2, więc zobaczymy jak to wyjdzie, bo z tego co czytałem, to na razie Shogun to jest najlepiej oceniany serial Hulu, najwięcej godzin, najwięcej krajów i tak dalej. Oczywiście wszelkie te rekordy są cały czas pobijane, bo odcinek finałowy był dopiero co kilka dni temu wyemitowany, więc, że to powiem, cały czas jest sprawa świeża. A co też ważne jest, to jest produkcja feudalna Japonia. Ten serial się nie będzie starzał. To nie ma tak, że o proszę bardzo, teraz te nowinki technologiczne, o których pokazują. Nie, to nie tędy droga. Rzeczywiście, bo polityka, relacje międzyludzkie, ludzkość, nomen omen, to czy rzeczywiście mamy osoby i jak one się zachowują, bo wiadomo, że pamiętaj, Japonia, gro rzeczy, które tutaj mają miejsce, które występują w tym filmie, są dla nas obce. To całe w ogóle podejście do honoru, to całe rzeczywiście etykieta zachowań i tak dalej, tego jest całe mnóstwo. No wiadomo, że teraz już w większości tego nie stosuje, ale nawet jeżeli popatrzymy, jak wtedy traktowano swojego, powiedzmy, seniora, osobę starszą, osobę, której trzeba oddać szacunek, a co się dzieje teraz, wystarczy włączyć media społecznościowe, to jest po prostu niebo a ziemia i domyślam się, że nie jestem jedynym, który w pewnych aspektach chciałbym przywrócić pewne zasady
które miały miejsce właśnie w feudalnej Japonii, mogło być rzeczywiście ciekawie, ale to już wiadomo, różnie z tym bywa, ale tutaj na tej liście widzisz, możesz zobaczyć więcej recenzji ciekawych, równie ciekawych seriali.